Well, if there's anyone that wasn't here earlier, good morning to you all. Jeżeli ktoś nowy doszedł, to dzień dobry. Thank you for the greeting with the waving. Dziękuję za przywitanie mnie machaniem dłoni. Could I ask you a favor? Czy mogę was o coś prosić? Would you do it again for me? Czy możecie to zrobić jeszcze raz? Then I will get it on count. There we go. Okay. Perfect. Thank you. Dziękuję bardzo. Then I have the evidence. Mam teraz dowód. If you have your Bibles, will you turn with me then to the scripture reading? Jeżeli macie Biblię, to proszę, abyście otworzyli ją teraz. Matthew chapter 14. Mateusz, Ewangelia według Mateusza, rozdział 14. And we're going to concentrate our attention on the story here. I skupmy się teraz na tej historii tutaj. Let me ask you a question. What kind of disciple are you? Zapytam wam o coś. Jakimi apostołami jesteście? How would you answer that? Jak byście na to odpowiedzieli? Of course you start to think, how many different types of disciples are there? No ale możemy się zapytać, ile rodzajów apostołów może być? Well, let me ask you a related question. What kind of disciples are you producing? To zapytam się was inaczej. Jaki rodzaj apostołów wy tworzycie? Because disciples produce disciples. Bo apostołowie produkowali apostołów. So what kind of disciples are you producing? Więc jaki rodzaj apostołów wy tworzycie? I started asking myself these questions last year sometime. Pytałem się o to sam jakoś rok temu. It was late one Friday evening when I got a phone call from a church member. To było w piątek wieczorem, całkiem późno, kiedy dostałem telefon od członka mojego zboru. And she described how her husband had been in a fight with somebody else. I ta kobieta opisała, że jej mąż bił się z kimś innym. Somebody else at the church. Z kimś innym z kościoła. And they had been friends. A oni byli przyjaciółmi. And I guess you can imagine that as a pastor that's quite disappointing. No i musicie sobie wyobrazić, że jako pastor to było dla mnie trochę rozczarujące. Two of your church members fighting. Dwóch członków waszego kościoła biją się. And so I had to use some time to try and sort this whole situation out. Więc musiałem poświęcić trochę czasu, żeby się zastanowić, co mogę zrobić w takiej sytuacji. But the thing that was even more disappointing for me. Ale była jedna rzecz jeszcze bardziej rozczarowująca dla mnie. No matter how much I tried. To było niezależnie od tego, jak bardzo próbowałem. These two guys would not make up. Tych dwóch mężczyzn nie chciało się pogodzić. They wouldn't become friends again. Nie chcieli być przyjaciółmi. And I started to ask myself. I tak się zacząłem pytać. What kind of disciples have I been producing? Jaki rodzaj apostołów ja produkuję? I've been at Newbold for over 10 years. Byłem w Newbold ponad 10 lat. Preaching about the love of God. Mówiłem o miłości Bożej. Preaching about God's grace. O łasce Bożej. How God loves us and forgives us. Jak Bóg nas kocha, jak bardzo nam Bóg wybacza. And how we should forgive others. Jak my powinniśmy innym wybaczać. And here are two guys that don't matter what I've been preaching, they wouldn't practice anything of what I've been saying. A tutaj nagle było dwóch facetów, którzy mogły mówić cokolwiek i nie chcieli się pogodzić. And so I was wondering, what kind of disciples have I been producing? I tak sobie myślałem, jaki rodzaj apostołów ja produkuję. And then I remember what Jesus says in Matthew 23 verse 15. I Jezus mówi Matthew 23:15. w Ewangelii Mateusza 23 rozdział. And this is where Jesus is speaking quite harshly to the religious leaders. I tutaj Jezus mówi trochę ostro do przywódców religijnych. And then it says in verse 15 here. W wersie 15. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when he becomes one, you make him twice as much a son of hell as you are. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że chodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. And it really hit home very hard, this text. I to musiało bardzo ich uderzyć. You know, it describes Adventists very well, doesn't it? To trochę opisuje adwentyzm, czyż nie? Very evangelistic. Bardzo ewangelijni.
traveling over land and sea to win new people. Osoby, które ewangelizują, podróżują przez morze, przez ziemię wszelkie. And when they become converts, are they more like us than they are like Jesus? I czy te osoby, których my nawracamy, czy oni są tacy jak my, czy tacy jak Jezus? What kind of disciples are you producing? Jaki rodzaj apostołów wy produkujecie? People more like you? Ludzi takich jak wy? Or more like Jesus? Czy takich jak Jezus? Well, this story here in Matthew 14, Ta opowieść tutaj w Ewangelii Mateusza, rozdział 14, I think it teaches us four things about the kinds of disciples Jesus produces. mówi nam o 4 rzeczach, jaki rodzaj apostołów Jezus produkuje. The kinds of disciples you and I are meant to be like, Taki rodzaj, którym ja i ty powinniśmy być. and the kinds of disciples we are meant to be producing. I taki rodzaj apostołów, jaki my powinniśmy produkować. So the first thing that I think disciples that Jesus produces are like, Więc jakby pierwszą rzeczą, którą mi wydaje się, że apostołowie, których Jezus produkuje, to są. they are people who don't expect smooth sailing when they're following Jesus. Są to ludzie, którzy nie oczekują bezpiecznego podróżowania, płynięcia z Nim, kiedy idą za Nim. Have a look here in verse 22, back in Matthew 14, verse 22. Spójrzmy na wiersz 22 w 14 rozdziale Ewangelii Mateusza. Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed Nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lód. Now the first word in my translation, it says immediately. Does it say that there too? Yeah? Immediately. Natychmiast. I zaraz. And this is relating to the story just before this one. I to się odnosi do tej historii zaraz przed tą tutaj. And the story just before this is the one about Jesus feeding the 5,000. I ta historia przed tą tutaj jest o Jezusie, który karmi 5000 ludzi. Jesus had been preaching and people were there all day, and then he feeds them with just 5 loaves and 2 fish. Jezus był tam, nauczał, ludzie tam też byli i w końcu nakarmił ich chlebem. We're told that there were 5,000. Jest napisane, że było ich 5000. Could I ask all the men, please, to stand? Czy mogę prosić, aby wszyscy mężczyźni wstali To teraz? stand very quickly. All the men here. Wstańcie na chwilę. There's about 35 men here. Około 35 mężczyzn. And here in the Bible, they only counted the men. A tutaj w Biblii tylko liczono mężczyzn. And as you can see, this is less than half. You can sit down now. I jak widać, to jest mniej niż połowa tutaj. The men are less than half of the amount that are here today. Mężczyźni nawet nie stanowią połowy tutaj w tym zborze. So when it says 5,000, Więc jeśli jest napisane 5000, it could easily have been 10. to może być równie dobrze 10 000. And if you add a few children in there, it could easily have been 15. A jeżeli są tam też dzieci, to może być nawet i 15. That's a huge crowd of people. To jest dużo ludzi. So can you imagine being a disciple with Jesus that day? To czy możecie sobie wyobrazić być takim apostołem w tym dniu? It must have been really exciting to be with this evangelist that can draw 15,000 people. To musiało być niesamowite uczucie być taką osobą, która pociągnęła 15 000 ludzi. And we're told that the people got so excited when they saw the miracle he did for feeding them. Jest też napisane, że ci ludzie też byli tacy bardzo podekscytowani, jak zobaczyli, że Jezus ich nakarmił. They thought, we've got to make this man our king. Pomyśleli sobie, my musimy zrobić z tego człowieka króla. Can you imagine having somebody like that leading us? Czy możecie sobie wyobrazić taką osobę, która przewodzi nam? Who can just feed us with very little? Która może nas nakarmić praktycznie z niczego? Who can heal all our sick? Która może wyleczyć naszych chorych? We've got to make him our king. Musimy uczynić z niego królem. And it says when Jesus realized this, I kiedy Jezus zdał sobie z tego sprawę, he tells the disciples, mówi swoim uczniom, get out of here. musimy stąd iść. Imagine being a disciple then. Wyobraźcie sobie być takim apostołem wtedy. It's really exciting to be one of Jesus' followers. To jest bardzo ekscytujące być jednym z jego When the whole uczniów. crowd are with you, I cały tłum jest z wami. and Jesus says, get out of here, we've got to stop this. A Jezus mówi, idźcie stąd, musimy to skończyć. Emotionally, it must have been very difficult to obey Jesus. Emocjonalnie to musiało być bardzo trudne, żeby posłuchać Jezusa. And he says, he made them
get into the boat. Jest napisane, Jezus wymógł na uczniach. The word that's used there means he forcefully just compelled them, get into the boat, don't stay here any longer. Czyli wręcz zmusił ich, żeby oni tam wsiedli. Nie możecie tutaj zostać, musicie wsiąść na tę łódź. You ever find that it's emotionally difficult to follow Jesus sometimes? Czy widzicie, że to jest czasami trudne emocjonalnie tak iść za Jezusem? Does he ever ask you to do stuff that you think, I just don't feel like doing that? Czy kiedyś prosił was o coś, co nie mogliście zrozumieć, czemu to w ogóle jest i nie chcieliście tego zrobić? And it's at those moments that we have to learn to trust Jesus. I to właśnie w tych momentach musimy się nauczyć ufać. We often pray for smooth sailing. That's what we say in English, at least. Bardzo często prosimy o takie spokojne życie, o spokojne płynięcie. Our prayers are that everything will go well. Prosimy o to, żeby wszystko było spokojne. Lord, make everything work out just fine. Jezu, proszę Cię, spraw, aby wszystko było po prostu spokojne. Help me to get the job I want. Pomóż mi zdobyć pracę, którą chcę. Help me to get the house that I need. Albo dom, który chcę. Help me to get the spouse that I'm after. Albo żebym wziął ślub z tą osobą, z którą Make chcę. it all go smoothly. Niech to wszystko pójdzie gładko. And yet that is not always the case in our lives, is it? A jednak tak się nie zawsze dzieje w naszym życiu, czyż nie? Being obedient to Jesus as his disciples. Bycie posłusznym Jezusowi jako Jego uczniowie. You've got to expect what you see here in verse 24. Musimy się spodziewać tego, co jest napisane w 24 wersecie. But the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. Łódź była już długi dystans od brzegu i nagle pojawił się wiatr i woda zalewała tą łódź. Imagine being the disciples in that boat. I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście takimi uczniami w tej łodzi. Trying to make progress when the wind is against you. Spróbujcie iść do przodu, kiedy wiatr jest przeciwko wam. And the boat's just getting tossed around because you're not really getting anywhere very fast. I wiatr jest przeciwko wam i miota was i nie możecie nic zrobić. And maybe they're trying to row as well. I może nawet chcą wiosłować, żeby się dostać do przodu. And can you imagine them saying, "Oh, this is such hard work." I pewnie sobie wtedy myśleli, kurczę, to jest strasznie trudne. And why are we out here anyway? I czemu to w ogóle jesteśmy? Because it's Jesus that told us to come here. No Jezus nam to powiedział. And where is he? He's not even here. A gdzie on jest? Nawet nie jest tutaj z nami. Because at times like this, when everything's against you, Bo wtedy, w takich czasach, kiedy jest wszystko przeciwko nam, because you've been following Jesus, kiedy podróżowaliśmy za Chrystusem, you got to remember that disciples of his don't always expect it just to be smooth sailing. musicie zapamiętać sobie, że Jego uczniowie nie spodziewali się, że wszystko pójdzie disappointed gładko. by so many people who leave the church because things get against them. Jestem trochę rozczarowany ludźmi, którzy opuszczają Kościół, ponieważ rzeczy nie idą po ich myśli tak łatwo. People who give up on their faith in Jesus Którzy porzucają wiarę w Chrystusa. because things didn't work out the way they expected it to do. Bo życie nie wyglądało tak, jak oni by tego chcieli, żeby wyglądało. I worked as a pastor in Norway for 14 years. Pracowałem jako pastor w Norwegii przez 14 lat. And was doing quite well there. Everything was going very well. I było wszystko spokojnie, dobrze mi się And pracowało. got this letter from Newbold asking if I would come there to be one of the pastors at the church. I otrzymałem list od Newbold z pytaniem, czy przyniesie się tam być pastorem. And instead of just rejecting it straight away, I showed my wife and said, well, let's pray about it. I zamiast po prostu odrzucić tą ofertę, pokazałem ten list żonie i zaproponowałem, żebyśmy się w tej sprawie pomodlili. It could be that God wants us to go to England. Być może Bóg chce, żebyśmy tam poszli do Anglii. And so we prayed. I modliliśmy się. And we started to get some answers that we felt, yes, God seems to be saying we should move to England. I wiedzieliśmy pewne odpowiedzi, które mówiły nam, tak, Bóg chce, żebyśmy poszli do Anglii, przeprowadzili się do Anglii. We hadn't told anyone, any of my colleagues in Norway that we were thinking about this. Nie powiedziałem temu nikomu w Norwegii, że myślę o przeprowadzce. And one day after we had prayed quite a bit about this, I pewnego dnia, kiedy się modliliśmy całkiem dużo w tej sprawie, one of my colleagues from another part of the country phoned me. jeden z moich przyjaciół z innej części kraju zadzwonił do mnie. He said, Patrick, I hear that you're thinking of going to England. Patryk, słyszałem, że rozważasz przeprowadzkę do Anglii. I wondered how he knew. Ciekawiło mnie, skąd on o tym wie. But the Adventist grapevine seems to work quite well. Ale
poczta pantoflowa adwentystów widać dobrze działa. Anyway, he said to me, you know, I think that God is saying that you should go. I powiedział mi, myślę, że Bóg mówi ci, ty powinieneś tam iść. And so we took that as one of those signs that God was saying, yes, this is the way we want you to go. I ja też odebrałem to jako jeden ze znaków, że Bóg chce, żebyśmy tam byli. And so we moved to England. Więc się przenieśliśmy do Anglii. My wife is a nurse. Moja żona jest pielęgniarką. And we made sure that she got all of her qualifications and papers translated into English. I upewniliśmy się, że wszystkie jej kwalifikacje i dyplomy będą przetłumaczone na angielski. So that the transition would be easy. Więc żeby to tłumaczenie było całkiem proste. So she could get a job straight away. Żeby mogła od razu otrzymać pracę. But when we got to England, of course the English like a lot of bureaucracy. Ale jak już się przenieśliśmy do Anglii, to oczywiście Anglicy bardzo lubią biurokrację. And they wouldn't accept the papers. I nie chcieli zaakceptować tych dokumentów. And so they started the whole process themselves. Więc sami musieli ten proces zacząć. And she had to wait over 6 months before she got the papers back. I 6 miesięcy musiała czekać, zanim otrzymała z powrotem te dokumenty. And you can imagine the time in those 6 months where she's not working. I wyobraźcie sobie te 6 miesięcy, kiedy ona nie pracuje. We were hoping for smooth water, but the wind was against us. Oczekiwaliśmy gładkiego przejścia, ale wiatr był przeciwko nam. We also like to play badminton, my wife and I. Również ja i moja żona bardzo lubimy grać w badminton. And when we came to Newbold, they had a badminton club. I kiedy przeprowadziliśmy się do Newbold, mieli klub badmintona. So we decided to join the club. Więc postanowiliśmy dołączyć się do tego klubu. And on the that first Monday when we played, i pierwszego poniedziałku, kiedy tam graliśmy, even though we played many times in Norway, chociaż graliśmy wiele razy w Norwegii, that first Monday when we played, tego pierwszego poniedziałku, kiedy tam graliśmy, Kari tore her Achilles heel. Her Achilles tendon. Ścięgno Achillesa zostało uszkodzone. So she was on crutches for weeks. Więc musiała chodzić o kulach przez tygodnie. It's supposed to be smooth sailing. Miało być gładko przecież. But the wind was against us. Ale wiatr był przeciwko nam. And then the children were having a hard time settling into school. I dzieci też miały problem z tym, żeby się przystosować do The szkoły. wind was against us. Wiatr był przeciwko nim. And there you learn the lesson that disciples of Jesus realize that it's not always smooth sailing when you're obeying Jesus. I wtedy dopiero zobaczyłem tę lekcję, że to nie wszystko jest takie gładkie, kiedy się podróżuje za Chrystusem. I don't know what may be facing you. Nie wiem, co was spotyka. But don't always expect just smooth waters when you're obeying Jesus. Ale nie zawsze spodziewajcie się gładkich wód, kiedy podróżujecie za Chrystusem. The second thing that disciples of Jesus understand. Drugą rzeczą, którą apostołowie Chrystusa rozumieli. The second thing is that they expect the unexpected. Drugą rzeczą jest to, że się spodziewali niespodziewanego. Look here in verses 25 and 26. Spójrzmy na wersety 25 i 26. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them walking on the lake. A o 4:00 straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Jezus przyszedł. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. It's a ghost, they said, and cried out in fear. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. That's why I'm saying disciples of Jesus expect the unexpected. Dlatego uczniowie Jezusa oczekiwali nieoczekiwanego. They had never seen anybody walking on water before. Nie widzieli jeszcze, żeby ktoś chodził po wodzie. When's the last time you saw somebody walking on water? A kiedy wy widzieliście, żeby ktoś chodził po wodzie? I don't know if it gets that cold here in Poland that the water freezes. That's a different thing. No, chyba że woda zamarza tutaj. No, I've seen many people in Norway walking on water because it's frozen. Widziałem w Norwegii wiele osób, które chodziły po wodzie, bo była zamarznięta. And if you've been out water skiing, that's cheating. That's not the same thing. No i też water skiing, narty wodne, tak, to jest też oszustwo, to się nie liczy. Here's Jesus walking without any aid on wet, windy water. A tutaj Jezus idzie sam bez żadnej pomocy na mokrej, wietrznej wodzie. Now imagine, these disciples had never seen anything like this before. A jego uczniowie nie widzieli nigdy czegoś takiego wcześniej. They may have read in the Bible of where God parts the water and people walk on dry land. Pewnie czytali, jak Bóg rozdzielił wody Morza Czerwonego. But they'd never seen anybody walking on the water. Ale jeszcze nie widzieli nikogo, żeby ktoś chodził po wodzie. Completely unexpected. Zupełnie niespodziewane.
unimaginable. Niewyobrażalne. And I think as disciples of Jesus, we should expect God to surprise us. I my jako uczniowie Jezusa musimy się spodziewać, że Bóg czasami nas będzie zaskakiwał. Our problem is that we often try to put God within a certain box. My bardzo często chcemy wrzucić Boga do pewnego pudełka. We think we understand everything about him. Tak, żebyśmy mogli zrozumieć wszystko, co jest w But nim. God is outside of all of that. Ale Bóg jest ponad to wszystko. Jesus describes the Holy Spirit like the wind. Jezus porównał Ducha Świętego jako wiatr. When's the last time you were able to contain the wind? Kiedy ostatnio udało wam się zamknąć wiatr? It's impossible. To jest niemożliwe. And for us to think that we know all about how God will act is impossible. I dla nas niemożliwe jest zrozumieć, jak Bóg działa. Expect the unexpected from God. Spodziewajcie się niespodziewanego od Boga. God can do things in a new way. Bóg może zrobić coś zupełnie nowego. In ways you've never imagined before. W taki sposób, że nigdy byście sobie nie wyobrażali, że On to Expect to uczyni. be surprised by God. Oczekujcie być zaskoczeni przez Niego. I grew up in a home where my mom was an Adventist and my father wasn't. Dorosłem w domu, gdzie moja mama była adwentystką, a mój ojciec nie był. My father seemed to be against the whole thing about belief in God altogether. Mój ojciec był ogólnie przeciwny wiary w Boga. And it seemed like he would often on a Sabbath try to do things to provoke my mother. I bardzo często wydawało się, że on w sabat robi rzeczy, które mogłyby sprowokować moją mamę. That's when he would ask us children to go and buy something at the shops for him or something like that. Dlatego na przykład proponował nam, jego dzieciom, żeby coś kupiły w sklepie w sabat. And all the years we lived in England, he never once went to church. I przez ten cały czas, jak my byliśmy w Anglii, ani razu nie poszedł do kościoła. And then my parents moved back to Jamaica once they retired. I kiedy przeszli moi rodzice na emeryturę, to się przeprowadzili z powrotem na Jamajkę. It's about 22 years ago. To było jakoś 22 lata temu. And after a few years, he slowly started to just attend church now and again. I po jakimś czasie, od czasu do czasu zaczął przychodzić do kościoła. And when we would visit Jamaica, he would be attending church. I kiedy odwiedzaliśmy Jamajkę, on chodził do kościoła. But he was making no moves to say that he was going to be a baptized member or anything like that. Ale nie mówił nic o tym, żeby chciał wziąć chrzest albo coś w tym stylu. I have 3 siblings that live in England. Mam trójkę rodzeństwa, którzy też And we like to mieszkają w get Anglii. together at Easter and Christmas time with our families. Lubimy się spotykać na czas świąt wielkanocnych albo bożonarodzeniowych, And enjoy some good food and fellowship. żeby coś zjeść dobrego i spędzić czas razem. In 2014, we were at my house, all of our families together at Easter time. W 2014 na Wielkanoc byliśmy w moim domu And we decided to phone our parents back home in Jamaica. i postanowiliśmy zadzwonić do naszych rodziców na Jamajkę. And so I was talking with my father on the phone. Tak więc rozmawiałem z moim ojcem przez telefon And he said to me, "Do you think you could come over for my birthday?" i on zapytał się mnie, czy mógłbyś przyjechać do mnie na moje urodziny? Now, I'd been there the year before with my family. Byłem tam poprzedniego roku. It's really expensive to get 5 people to get to Jamaica, believe me. To jest całkiem drogie 5 osób na Jamajkę wybrać. He was going to be 83, Miał mieć 83 lata, so it was no special birthday. więc to nie jest żadna specjalna okazja. And I said, I don't think I'm going to be able to make it this year. I powiedziałem, no chyba nie dam rady w tym roku. And then he said, I wtedy on powiedział, I've decided to get baptized, postanowiłem wziąć chrzest and I want you to baptize me. i chcę, żebyś ty mnie ochrzcił. Expect God to surprise you. Oczekujcie, że Bóg was zaskoczy. I had given up praying for this man. Ja już nawet się nie modliłem za tego człowieka. Well, I would pray, but I said, Lord, you know, whatever, just, yeah. Znaczy, no modliłem się, ale to było, wiesz, może, no, ty wiesz, no. And so 83 years old, Więc 83 lata. I stood in the sea in Jamaica Stałem w morzu na Jamajce and baptized my father. i ochrzciłem mojego ojca. Disciples of Jesus expect to be surprised by him. Apostołowie Jezusa oczekują, że będą zaskoczeni przez Niego. Don't put God in a box. Nie wsadzajcie Boga do pudełka. Expect him to come with new ideas.
spodziewajcie się, że pojawi się w jakiś nowy sposób. That's why I'm glad to see young people here. Dlatego cieszę się, że tu są młodzi ludzie. New ideas of how to do evangelism. Nowe pomysły na to, jak ewangelizować. New ideas of how to do church. Nowy pomysł na to, jak organizować Kościół. Don't put God in a box. Expect to be surprised by God. Nie wsadzajcie Boga do pudełka. Spodziewajcie się, że was zaskoczy. The third thing we learn about Jesus' kinds of disciples Trzecią rzeczą, jaką się dowiedzieliśmy o typie apostoła, is that they recognize the voice of Jesus. jest to, że oni rozpoznają głos Jezusa. Look here in verse 27. Wers 27. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. Now notice it says that this is during the fourth watch of the night. Zwróćcie uwagę, że to było w czasie 4. straży nocnej. The night was divided into 4 parts for Jews. Noc była podzielona na 4 części. Each part with 3 hours. Każda część z 3 godzin się So you składała. start at 6 o'clock in the evening Więc zaczynało się o 6 po południu, until 9, and that's the first watch. potem w 9 to była pierwsza straż. Then 9 till midnight is the second watch. Od 9 do północy to była druga, Midnight till 3 a.m. is the third watch. od północy do 3 to była trzecia And 3 a.m. to 6 a.m. is the fourth watch. i od 3 do 6 rano to była czwarta. So this is the time when it's just about getting a little bit light, but it's still quite dark outside. Więc to był ten czas, kiedy już się trochę robiło widno, ale nie do końca. And so what you have here is the disciples in the boat, Więc mamy tutaj apostołów w łodzi and they see something moving on top of the water. i widzą coś, co się rusza na powierzchni wody. The only explanation they could come up was, this is a ghost. Jedyne wytłumaczenie, na jakie oni wpadli, to jest duch. And they're dead scared. I byli przerażeni aż do śmierci prawie. And then Jesus speaks. I wtedy Jezus odezwał się. The voice of Jesus says, take it easy, it's just me. Głos Jezusa mówi: spokojnie, to tylko ja. The voice of Jesus, when he speaks, he brings calm and assurance to us. Kiedy Jezus mówi, On przynosi nam pokój i takie zapewnienie. Even though things may look dark and we can't make things out properly. Chociaż rzeczy mogą się wydawać ciemne i możemy być cali zakręceni, ale Even if the future looks uncertain for us. Jeżeli przyszłość wygląda niepewno dla nas, Listen for the voice of Jesus speaking to you. słuchajcie głosu Jezusa mówiącego do was, Because that will be your source of strength. bo to będzie wasze źródło siły. If difficulties are facing you, you don't see the way out. Jeżeli problemy zalewają was, nie widzicie drogi wyjścia. Listen for the voice of Jesus speaking to your soul. Nasłuchujcie głosu Chrystusa mówiącego do waszej duszy, Because that voice is the one that brings peace and comfort to you. bo ten głos przyniesie wam pokój i ulgę. That's the voice that will give you the courage to keep going. Ten głos da wam odwagę, żeby iść dalej. We have 3 children. Mamy 3 dzieci. And my oldest is a boy, as you heard. Najstarszy syn mój. And when Espen was a toddler learning to walk, Kiedy Espen uczył się chodzić, he always used to walk with a very strange kind of a way. on uczył się chodzić w całkiem dziwny sposób. He'd walk like this. Chodził tak. Tak trochę szeroko. And we took him to the doctors and said, this doesn't look quite right. Więc zabraliśmy go do lekarza. No, to nie wygląda normalnie. And the doctor said, it's okay, it's just his hips aren't rotated in properly, he'll grow out of it, everything will be fine. Ale lekarz powiedział, to okej, po prostu jego biodra nie kręcą się tak jak powinny, ale będzie okej. And then I remember coming to pick him up at the kindergarten one afternoon. I pamiętam, że pewnego dnia poszedłem go odebrać do przedszkola. And they said, something really strange happened today. I powiedziano mi tam, wiesz, coś dziwnego się stało. We went out for our picnic like normal. Poszliśmy na piknik, tak jak zwykle. And we sat and ate. Usiedliśmy, jedliśmy. And then when we were supposed to get up and leave, Espen couldn't get up. A kiedy mieliśmy wstać i wyjść, Espen nie mógł się podnieść. And we thought, that's very strange. Pomyślałem sobie, no to jest dziwne. So we took him to the doctors. Więc zabraliśmy go do lekarza znowu. And the doctor took some blood tests and did different things. I lekarz pobrał krew, zrobił jakieś inne badania. And he couldn't find out what was wrong. Ale nie wiedział, co jest źle. So we decided to send him to the hospital to do some x-rays just to see if there was anything going on. Więc postanowiliśmy go zabrać do szpitala, żeby zrobić jakieś prześwietlenia. And that day, I remember us, my wife and I, we were
called into the doctor's office. I pamiętam, że ja i moja żona byliśmy wezwani do pokoju lekarza. And as we were coming in the door, he went out the door. I jak zbliżyliśmy się do tych drzwi, on wyszedł. And he started calling some other doctors. I zaczął wołać innych lekarzy. And he said, you got to come and see this because you'll never see it again. Mówił im, musicie to zobaczyć, bo już nigdy tego nie zobaczycie. And I thought, what's that? A ja pomyślałem sobie, no ale co? Now, you know how they have the x-rays up on with the screen, with the light through it? Wiecie jak lekarze trzymają wyniki prześwietlenia na takich My wife is a nurse. Moja żona jest pielęgniarką. I was a nurse before I did ministry. Ja też byłem pielęgniarzem, zanim zacząłem być We looked at pastorem. the pictures. Spojrzeliśmy na zdjęcia And they didn't look quite right. i to nie wyglądało dobrze. And when he came back in again, the doctor said to us, I kiedy ten lekarz przyszedł, powiedział nam, I've never seen this before. ja tego nigdy w życiu nie widziałem. I don't know what it is. Ja nie wiem, co to jest. I have to send the pictures down to the main hospital and ask them for some advice. Muszę wysłać te zdjęcia do głównego szpitala i wtedy zapytać się o radę. And so that's what he did. I tak zrobił. And a couple of weeks later, we got a letter from the main hospital I kilka tygodni potem otrzymaliśmy list tego głównego szpitala. saying what they thought this diagnosis of Espen was. Z listem, co im się wydawało, że jest przyczyną. Turns out that he has a very rare genetic condition. Okazało się, że ma bardzo rzadką chorobę genetyczną. Something called Morquio's syndrome. You don't have to. Coś, co się nazywa Morquio's syndrome. And on this letter, they were describing what was going to happen to him. I w tym liście opisali to, co się wydarzy z tym dzieckiem. That by the time he's a teenager, well, first of all, people with Morquio syndrome are dwarfs. Przede wszystkim ludzie, którzy mają tą chorobę, są niscy, są karłowaci. By the time he's a teenager, he will go deaf. Jak będzie nastolatkiem, to ogłuchnie And blind. i oślepnie. And then because of problems with his chest, I z powodu problemów z jego klatką piersiową he would die by the time he's around 21. umrze w okolicy 21 roku życia. Now, can you imagine getting a diagnosis like that? Wyobraźcie sobie taką diagnozę. I remember the day after I was in the living room sitting on my own. Pamiętam, że następnego dnia siedziałem w salonie sam. I took the letter out and was just reading it again. Wyciągnąłem ten list i czytałem go ponownie. And I was just weeping, crying. I po prostu płakałem. Saying, God, my firstborn son, what is this? Mówiłem, Boże, mój pierworodny syn, co to jest? And just crying my heart out to God. I po prostu wypłakiwałem serce swoje. And it was as if I heard a voice. I nagle jakby usłyszałem głos. Not like I can hear an audible voice. Nie taki, który można słyszeć uszami swoimi. But it was a clear kind of voice right in my spirit. Ale to był taki głos prosto do mojej duszy. And the voice said to me, I ten głos powiedział mi, we will get through this together. przejdziemy to wszystko razem. And that voice has been my source of strength and courage ever since. I ten głos był moim źródłem odwagi i siły aż dotąd. We will get through this together. Przejdziemy z tym razem. And now Espen is 23. Teraz Espen ma 23 lata. He's graduating university next month. Skończy szkołę za miesiąc. He still has a lot of challenges, yes. Wciąż ma pewne wyzwania, to prawda. And it's a disease that cannot be cured. I to jest choroba, której nie da się It wyleczyć. just constantly gets worse. Tylko jest gorzej. Cały But czas he gorzej. believes in Jesus his Lord. Ale wierzy w Jezusa jako Zbawiciela. And he always used to say when he was young, I kiedy był mały, to mówił, Jesus is coming soon and then everything will be good. Jezus zaraz przyjdzie, więc wszystko będzie dobrze. I'll get a new body then. Będę miał nowe ciało. And no matter what we've been through, all the operations that he's been through, I nieważne przez jakie operacje przechodził, that voice of Jesus still continues to give us strength today. ten głos Jezusa wciąż daje nam siłę do And dzisiaj. no matter how dark your situation may look, I nieważne jak ciemna wasza sytuacja może być, jak mroczna, listen for the voice of Jesus speaking to you. nasłuchujcie głosu Chrystusa mówiącego do was. Because that voice is what will give you the strength to keep going. Bo ten głos da wam siłę, żeby iść dalej. But the final thing that I think disciples of Jesus show as a characteristic Ale ostatnią rzeczą, którą ja wierzę, że apostołowie Chrystusa okazują, is that
when they are radically obedient, it leads to new experiences. Jest to, że jeżeli są bardzo głęboko posłuszni, to wiedzie ich do nowych doświadczeń. Look in verses 28 and 29. Spójrzmy na wersety 28 i 29. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. A Piotr odpowiadając mu rzekł, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water and came towards Jesus. A on rzekł, przyjdź. I Piotr wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. You know, I've always thought this was a crazy thing for Peter to ask. Ja zawsze myślałem, że to jest szalona rzecz, o jaką Piotr mógł prosić. I mean, if it's really windy and you know, things aren't easy. Jak jest tak wiecznie i nie jest łatwo. And then you think this being was some kind of a ghost. I jeżeli myślisz, że ta rzecz może być duchem, Would you be asking, tell me to walk on the water? czy poprosiłbyś go, no, czy mogę przyjść do ciebie po wodzie? I would most likely have said, okay, if it's you, tell the wind to die down. Ja bym raczej powiedział, jeżeli to jesteś ty, to powiedz, żeby ta woda się uspokoiła. I would easily have said, okay, if it's you, what was the last miracle you did? Mogłem się zapytać, jeżeli to jesteś ty, to jaki ostatni cud wykonałeś? If it's you, tell me our secret password, something like that. Albo jeżeli to ty, to powiedz nasze tajne hasło, no coś w tym stylu. But Peter says, if it's you, tell me to walk on the water. Ale Piotr powiedział, jeżeli to jesteś ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Why would he be asking A that? dlaczego by się o to w ogóle zapytał? Because disciples of Jesus always want to see what Jesus does. Ponieważ uczniowie Jezusa zawsze chcą widzieć, co Jezus robi. Disciples of Jesus always want to follow what they see Jesus doing. Uczniowie Jezusa zawsze chcą robić to, co widzą, że Jezus robi. It's a natural question for a disciple. To jest naturalna rzecz dla Jezusa. If your master is walking on water, you say, can I walk on water too? Jeżeli twój mistrz idzie po wodzie, to się pytasz, czy ja też mogę? And so Jesus says, come. I Jezus mówi, chodź. And notice what it says there in verse 29. I spójrzcie, co jest napisane w wersecie 29. Peter got down out of the boat and walked on water. Piotr wyszedł z łodzi i szedł po wodzie. Szedł po wodzie. Now, you know, we know that he sank. No, my teraz wiemy, że on się topił. And I preached many sermons about this lack of faith of Peter. Ja mówiłem wiele kazań na temat And I can imagine the braku wiary disciples Piotra. back in the boat. I I can imagine the disciples back in the boat. wyobraźcie sobie uczniów tam, ci co zostali w łodzi. When Peter got back in the boat with them. Kiedy Piotr przyszedł z powrotem And do they tej say, łodzi, Peter, you're so stupid. powiedział, Piotr, no jesteś głupi. You're always talking your mouth off. Zawsze musisz coś walnąć. Look at you now, you're soaking wet. No i spójrz teraz na siebie, jesteś What's mokry. wrong with you, man? Co jest z tobą nie tak? But you see, Peter could say, Ale Piotr mógł powiedzieć, I walked on water. ja chodziłem po wodzie. You guys have never done it. A wy nie. But I have actually walked on water. Ale ja naprawdę chodziłem po wodzie. No other human being can say that. Żaden inny człowiek nie może tego powiedzieć. Oh yes, I'm wet. O tak, jestem mokry. But I walked on water. Ale ja chodziłem po wodzie. When I asked you at the beginning, what kind of disciple are you? Jak się zapytałem was na początku, jakim rodzajem apostołów wy jesteście? Are you a dry disciple or a wet one? Czy jesteście mokrym, czy suchym? Would you have been in the boat? Czy bylibyście w łodzi, criticizing what you see some stupid person doing? krytykując to, co widzicie, że jakiś głupek robi? Coming up with all the reasons why that's not a good idea. Wymyślając coraz to nowe powody, dlaczego to nie jest dobry pomysł. Saying, hey, that's way too impulsive. Come on now, behave yourself. Mówiąc, to jest zbyt impulsywne, uspokój się, człowieku. Or would you be a wet disciple? Albo bylibyście mokrym. One who sees their Lord doing something and wanting to do the same. Jakbyście zobaczyli, że wasz Pan coś robi, może też byście chcieli to zrobić. What kind of disciple are you? Jakim rodzajem Would ucznia you be jesteście? wet or dry? Mokrym czy suchym? Yes, we will mess up and we'll get wet. That's all okay. Tak, możemy nawalić i będziemy mokrzy. But imagine the experience of saying, I actually put my foot on water and walked on it. Ale wyobraźcie sobie mówić komuś, ja postawiłem stopę na wodzie And i szedłem. I think Jesus wants more wet disciples than dry ones. I myślę, że Jezus chce więcej mokrych uczniów niż suchych.
That's all he's waiting for, you know. Na to chyba tylko czeka. One quote Jeden cytat. from Ellen White. Ellen White. She's saying Christ is seeking to reproduce himself in the hearts of men. Chrystus pragnie odtworzyć siebie w sercach ludzi. And he does this through those who believe in him. I czyni to przez tych, którzy w Niego wierzą. The object of the Christian life is fruit bearing. Celem chrześcijańskiego życia jest produkowanie owoców. That's the reproduction of Christ's character in us. To jest odtworzenie charakteru Chrystusa w nas. So that it can be reproduced in others. Tak, aby mógł być odtworzony w innych. You know, this is what Peter understood. Piotr to rozumiał. If I'm going to be a disciple of Jesus, I've got to do what Jesus does. Jeżeli będę uczniem Chrystusa, to będę robił to, co On robi. That's why he says, make me walk on the water too. Dlatego on powiedział, spraw, abym też chodził po wodzie. But you see, this has some far-reaching consequences. Ale to ma bardzo dalekie konsekwencje. Especially for us that call ourselves Adventists. Zwłaszcza dla nas, którzy nazywamy siebie Expecting adwentystami. the coming of Jesus. Spodziewamy się na przyjścia Chrystusa. Why is this important? Dlaczego to jest takie ważne? She carries on to say, Ellen White dalej pisze. Christ is waiting with longing desire. Chrystus czeka z gorącym pragnieniem. Can you imagine that? He's just waiting, longing for. On tylko czeka, on tego pragnie. What? Czego? The manifestation of himself in his church. Objawienia siebie w swoim Kościele. When the character of Christ is reproduced in us, Jeżeli charakter Chrystusa jest odtworzony w nas, then Jesus will come again. wtedy Jezus przyjdzie. When we start being like Jesus, Kiedy zaczniemy być takimi, jakim jest Chrystus, that's when he'll come again. wtedy przyjdzie. That's why we need more wet disciples. Dlatego potrzebujemy więcej mokrych We need apostołów. disciples who would dare to walk on the water. Potrzebujemy apostołów, którzy odważą się chodzić po wodzie. We need disciples who, when they see their Lord spending time in prayer, start spending time in prayer. Potrzebujemy takich, którzy jak zobaczą, że ich Pan spędza czas na modlitwie, oni też zaczną spędzać czas na modlitwie. We need disciples who, when they see Jesus ministering to the disabled, start ministering to the disabled. Potrzebujemy takich uczniów, którzy jak zobaczą, że Jezus naucza niepełnosprawnych, oni też zaczną nauczać niepełnosprawnych. We need disciples who, when they see untouchable people, Potrzebujemy takich uczniów, którzy gdy zobaczą niedotykalnych ludzi, start touching people zaczną ich dotykać. like they see their Lord did. Jak widzieli, że ich Pan robił. What kind of disciple are you? Jakim typem ucznia What kind of apostoła disciple would you jesteście? like to be? Jakim typem chcielibyście być? Isn't it about time that we became wet disciples? Czy to już nie czas, żebyśmy się stali mokrymi uczniami? Isn't today a good day to decide, yes, I want to be a disciple that follows my Lord? Czyż dzisiaj nie jest dobrym dniem, żeby powiedzieć sobie tak, ja będę chodził za moim Panem? Even if that means walking on water. Nawet jeżeli to oznacza chodzenie po wodzie. Isn't today a good day to decide that? Czy dzisiaj nie jest dobry dzień, żeby to postanowić? Jesus is just waiting for us to start saying, yeah, okay, I will follow you no matter what. Jezus tylko czeka na to, aż powiemy tak, będę szedł za Tobą. No matter where you lead. Nieważne, gdzie mnie poprowadzisz. Would you like to say to Jesus today, yes, I want to be one of those disciples? Czy chciałbyś powiedzieć tak, ja chcę być takim uczniem? If that would be your desire today, Jeżeli to jest Twoje pragnienie dzisiaj, I want to ask you to stand. proszę Was o powstanie. To say to Jesus, yes, it's about time I took the chance to walk on water with you. By powiedzieć Chrystusowi tak, teraz jest dzień, abym odważył się wyjść z Tobą i chodzić po wodzie. Start listening for the voice of Jesus. Dzień, aby nasłuchiwać głosu Chrystusa. He might be saying, come, follow me. Może mówić, chodź, ponurzaj za mną. If you're someone that hasn't been baptized, Jeżeli ktoś z Was nie był jeszcze ochrzczony, come, follow me in the waters of baptism. chodź, ponurzaj za mną za wodami chrztu. But he may be calling you to do something else. Ale być może też wzywa Was do czegoś innego. Only you know what he's calling your heart to do for him. Tylko Wy wiecie, do czego On Was wzywa. Today's the day we decide we're going to be the disciples Jesus wants us to be. Dzisiaj jest dzień, w którym my decydujemy, czy chcemy być uczniami takimi, jak Jezus chce. Let us pray together. Módlmy się razem. Lord Jesus, we thank you for calling us. Panie Jezu, dziękujemy Ci za wzywanie nas. We thank you that as you call us, your voice speaks peace to us in our situations. Dziękujemy za to, że gdy nas wołasz, Twój głos przynosi nam pokój.
And you see everyone standing here this afternoon. I że widzisz wszystkich ludzi teraz stojących tutaj. We pray that you would give us the courage to follow you when you say come. Prosimy Cię, żebyś dał nam odwagę, kiedy powiesz nam chodź. And even if that may seem like trying to walk on water, which in our logic is impossible, may we have the courage to walk with you. I nawet jeżeli tym czymś jest takie coś jak chodzenie po wodzie, co jest zupełnie nielogiczne, daj nam odwagę do tego. Our prayer is that your name will be glorified in our lives. Prosimy o to, aby Twoje imię było sławione przez nas. Give us the power to follow you and to give glory to your name. Daj nam moc, aby chodzić za Tobą i żeby oddawać Ci chwałę. Revive and revitalize this church in Poznań, we pray. Przywróć życie temu kościołowi tutaj w Poznaniu. And may you come soon to take us home to be with you, we ask. I żebyś przyszedł po nas tutaj, kiedy przyjdziesz. In your holy name. W Twoim świętym imieniu. Amen. Amen.